Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami w kolejnym weekendowym vlogu. Ja mam na imię Karolina, a tutaj rozmawiamy głównie o dzierganiu. Mamy tutaj koleżankę o imieniu Luna, która często pojawia się w moich filmach. Do tej pory grzecznie sobie leżała na parapecie. Jak tylko usłyszała, że zaczynam coś mówić, oczywiście musiała wtrącić swoje 3 grosze. Co w dzisiejszym vlogu? W dzisiejszym vlogu pokażę Wam, nad czym pracuję obecnie. Nie mam żadnych ukończonych udziergów. Mam kilka rozpoczętych, tych, które już widzieliście i takich, które dopiero co zaczęłam lub zaczęłam może nie dopiero co, ale całkiem, przepraszam, niedawno. W dalszej części filmu opowiem Wam o targach w Krakowie, na których byłam, i tę część, która się pojawi, nagrywałam wcześniej, więc na pewno będzie zmiana oświetlenia, zmiana ubioru i tak dalej, bo nagrywałam ją jakoś chyba na początku tygodnia, ponieważ chciałam te wszystkie swoje zdobycze już poukładać, porozkładać, poprzewijać motki, więc nagrałam Wam ją wcześniej. Tam właśnie pokazuję, co nabyłam, opowiadam, jak było. Jest kilka filmików i zdjęć, także zapraszam też do dalszej części. Natomiast teraz, tak, Luna, tak, ciebie nie musimy pokazywać, ciebie wszyscy znają. Pokażę Wam, nad czym pracuję. Pierwsza rzecz to jest coś, co już znacie. Pokazywałam Wam, ale pokażę ponownie, ponieważ troszkę urosło. I jest to szal Rodochrozyt. Wygląda on w tej chwili tak. Jest troszkę oczywiście pomięty, to nie jest nic jeszcze blokowane, ale prezentuje się mniej więcej w ten sposób. O, pokażę Wam tutaj taki piękny znacznik. To jest znacznik z targów, który też tam później Wam pokazuję dokładniej. No i jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Jest to wzór od Zuzy z On Her Needles i robię go w trakcie kalu organizowanego przez chyba Łódź Dzierga. Wygląda tak i powiem Wam, że dla mnie to jest tak jakby już połowa, myślę. Nie chcę go robić bardzo długiego. Jak widzicie, on też nie jest szeroki, bo ja nie przepadam w zimie, owszem, ale tak na takie przejściowe sezony, a tutaj właściwie w Anglii jest głównie taki jeden wielki przejściowy sezon, to ja korzystam z takich właśnie szerokości, tak żeby sobie tutaj, wiecie, raz zawinąć, związać i tyle. Więc myślę, że drugą taką długość jeszcze zrobię i zobaczę, jak to się będzie prezentować. Robię ją na drutach bodajże 3 mm. Tak, 3 mm. Tak to wygląda. I teraz z czego? Z czego ja to robię? To jest taka włóczka, którą Wam już pokazywałam. Nie pamiętam nazwy ani niczego i patrzę właśnie w woreczku swoim cudownym. Nie posiadam etykiety, gdzieś ją schowałam już, ale to jest włóczka zakupiona u Walentyny, włóczkomaniaczki, więc na pewno o niej już Wam mówiłam i pokazywałam dokładniej w poprzednich vlogach. A drugą rzeczą jest również zakupiona u Walentyny taka roleczka z cekinkami. To są cekiny, jak widzicie, takie malutkie kwiatuszki. Make It Bloom się z firmy Rico, Rico Creative, Rico Design. I właśnie sobie ją łączę, co daje mi taki fajny, ciekawy efekt. Bardzo mi się to podoba, przyjemnie się robi, choć ja muszę cały czas patrzeć się we wzór, bo mi się co chwilę myli. Jakoś tak nie mogę się zgrać z tym wzorem. Nie dlatego, że jest trudny czy nielogiczny, po prostu niektóre wzory tak na mnie działają, ale mimo to robi mi się fajnie i kontynuuję oczywiście. Kolejną rzeczą, którą zaczęłam dosłownie wczoraj wieczorem, tak z ciekawości. Z ciekawości, ponieważ ten wzór widziałam u Michała Młodego Dziergacza. To jest wzór na szaliczek, chustę, zależy jak dużą sobie zrobimy i z czego. Tutaj Wam napiszę nazwę, bo oczywiście nie pamiętam, coś z księżycem, Moon, coś tam. I tak, to jest włóczka Lamana. Jaka oczywiście nie pamiętam, też Wam napiszę, bo to też nie mam etykiety. Tak się właśnie przygotowałam do vloga. A co powstaje, to jest to. Tak, to jest prawa strona. Nie, ja Wam lewą pokazuję. Oczywiście, że Wam pokazuję lewą. To jest prawa strona. O. Taka bardzo fajna struktura. Świetnie to wygląda. Jest bardzo przyjemne w odczuciu.
I teraz tak, wzór jest rozpisany na moher, na niteczkę moherową, na dużych drutach, bodajże piątkach. Natomiast tak naprawdę można go wykonać, z czego nam się tylko podoba. Ja akurat tutaj wybrałam sobie tą lamanę. Ona ma delikatny włosek, bo to jest coś z alpaką. I tak, robię ją na drutach bodajże 4 mm. Tak, 4 mm ciągu. I mam taki kawałeczek. Jeszcze jest kilka powtórzeń do rozszerzania, ale tak naprawdę jest bardzo łatwo zmodyfikować ten wzór. I ja planuję raczej zrobić sobie, no nie wiem, może jeszcze troszkę szerszy i lecieć wzdłuż też, żeby to był taki właśnie szaliczek, wiecie, w ten sposób do owinięcia. Coś a la Sophie Scarf, z tym, że większe, dłuższe, ale też nie za długie, nie w formie jakiegoś wielkiego szalika. Także to dopiero zaczęłam. Wzór jest naprawdę prosty, łatwo go zapamiętać. Właściwie nie trzeba patrzeć po jakimś czasie już we wzór i mimo, że on wygląda na taki dość skomplikowany, to absolutnie taki nie jest i myślę, że będę z niego korzystać częściej, bo naprawdę fajnie się robi i ta dzianina jest fajna, jest mięsista, a jednocześnie lekka, więc zdecydowanie godny polecenia wzór. Ja go kupowałam na Etsy, nie wiem, czy gdzie indziej jest dostępny. I tak, kochani, i tak. Ostatni, ja nie wiem, czy nie pędzę za szybko, no ale ile można tutaj mówić o chustach, szaliczkach właściwie. Więc może chwilkę dłużej opowiem Wam o tym, co robię takiego bardziej większego i z czego jestem niezwykle wręcz zadowolona. To jest sweter Roni. Mam nadzieję, że się nie mylę. Jeśli się mylę, to będziecie tu jak zawsze mieli napis. Od Colibri by Johanna i o tym sweterku mówiłam Wam w poprzednim vlogu w takich propozycjach wzorowych. I oczywiście ja musiałam go zacząć. Ja jestem zakochana w tym sweterku, w tym wzorze i już Wam pokazuję. Tada! Taki mały się wydaje, ale wiecie, ja mam wąską żyłkę. Krótko, znaczy mam nadzieję, że on będzie dobry. Ja go nie wybrałam taki rozmiar, chyba 2, bo nie chcę go jakoś super oversize'owego, ale mam nadzieję też, że nie będzie za obcisły. No jak będzie za obcisły, to będzie na kogoś innego. No trudno, życie. Ale myślę, że nie będzie tak źle. Otwór na rękawy wydaje się dość ok. No, ale wygląda tak. Wygląda tak i bardzo, bardzo mi się podoba. Ciężko się od niego oderwać. Tutaj mamy te przerywniki z garter stitchem i z ażurem, dzięki czemu to naprawdę się nie nudzi i szybciutko leci, bo ciągle chcemy, a to dorobię ten paseczek, a to jeszcze kawałek i wiecie, naprawdę fajnie idzie. A z czego robię? Tutaj jestem przygotowana, bo mam tak, sesja Vivien i to jest moherek, tak, moherek zakupiony, nie pamiętam u kogo, chyba w Woolloop, chyba u Moniki. Tak mi się wydaje. To jest 70% moheru i 30% jedwabiu. To jest Super Kit Mohair i Seta Mulberry. Tak tu jest napisane. Kolor 0349. Bardzo delikatny mohair, bardzo go lubię. Jest przyjemny, dlatego go wybrałam, bo ten sweterek będę na pewno też nosić na gołe ciało, więc chciałam mieć pewność, że nic mnie tu nie będzie podgryzać i ten absolutnie mnie nie podgryza. Natomiast te wstawki, kochani, robię z tego. Niewiele mi już zostało, bo ja tego miałam jeden motek i to jeden niepełny, ponieważ robiłam z niego próbkę już. To jest też sesja comfy. Ja wzięłam sobie na próbkę, polubiłam, ale no mówię, jeden moteczek miałam, mówię, akurat by mi się tak fajnie tutaj dopasował. Ale tak jak patrzę, to nie wiem, czy mi go starczy, będę musiała dokupić, ale nieistotne, nieistotne. Ponieważ o co chodzi w tym sweterku? Te części, jak tu widzicie, są z samej sesji Vivien i one są przerabiane w 2 nitki właśnie tej sesji Vivien. Natomiast wszystkie te wstaweczki są przerabiane tą jedną nitką Comfy w moim wypadku, natomiast możecie oczywiście wybrać inną włóczkę i jedną nitką moherku. Można sobie to pięknie dobrać kolorystycznie, żeby nie było odbicia takiego i ja chciałam te paski mieć kontrastowe, bardzo mi się to podoba, ale nie wykluczam, że będę też robiła kolejny taki udzierk już w jednym kolorze wtedy. Tutaj naprawdę można sporo pokombinować. Wykończenia w tym sweterku są, to jest chyba podwójny taki składany ściągacz z oczek przekręconych. Teraz w tej chwili nie pamiętam.
Nie przywiązuję do tego wagi, bo ja najprawdopodobniej będę sobie chciała zrobić wykończenia i-cordem w tym kolorze lub zbliżonym, bo chcę, żeby to miało taki bardziej lekki wydźwięk, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Zobaczymy, do tego jeszcze daleko. Natomiast chciałabym pokazać Wam, gdzie tutaj błąd już robiłam. Widać? Mam nadzieję, że widać. O, to widzicie? Tutaj jak jest ten raglan, ja tam we wzorze, owszem, doczytałam, ale później o tym zapomniałam, bo tam jest, że w pewnych momentach, i tu na przykład zrobiłam dobrze, widzicie? Tutaj jest ok. Oczka raglanowe, tak jak we wzorze był tu garter, tak samo też oczka raglanowe poszły. Natomiast tutaj i tutaj to jeszcze tak nie rzuca się strasznie w oczy, ale tutaj to już widać. Tu zrobiłam z jakiegoś powodu oczka prawe na raglanie zamiast oczek lewych. I wygląda to jak wygląda. Nie przeszkadza mi w żadnym wypadku, ale chciałam Wam pokazać, że właśnie no, potrafię popełniać takie głupie błędy. Zorientowałam się mniej więcej w tym momencie, jak zrobiłam ten pierwszy. I tak mówię, kurde, może spróbuję i poprawię, ale nie chciało mi się. Mówię, dobra, to już polecę teraz do końca tymi prawymi. Niech będzie, mi to nie przeszkadza, więc to jest tak. Jak widzicie, jest to już połączone w okrążeniach, więc teraz będę sobie lecieć w dół, następnie dorobię rękawki i powiem Wam, jestem bardzo zadowolona, bardzo fajnie mi się to dzierga, już nie mogę się doczekać, kiedy skończę, więc mam nadzieję, że w kolejnym vlogu będę Wam mogła pokazać już skończony ten udzierk. Wiem, że Kasia z Między Drutami organizuje kal na ten konkretny sweterek. Tam można też oczywiście dokupić włóczki, ponieważ sugerowane włóczki to jest Filcolana Tilia jako moher i Filcolana Arouetta, które Kasia posiada u siebie w sklepie, więc właśnie zorganizowała ten kal. Można chyba do niego jeszcze dołączać. Nie wiem, ja zaczęłam sobie wcześniej i sobie właśnie dziergam ten cudowny sweterek, ale będę robić kolejny. Tak się super to naprawdę robi. Nie wiem, czy na przykład nie będę sobie kombinować takiej wersji, że nie będę dokładać żadnej nitki typu Arouetta, tylko całość polecę moherem. Kto wie, kto wie. Tutaj jest dużo możliwości jednak. Myślę, że spokojnie można to też przerobić na coś robionego nitką właśnie typu fingering plus moher po całości. Oj, przepraszam. To na tyle, więcej nie będzie. I też byłby na pewno fajny efekt. Może z jakiejś decay. No naprawdę można tutaj sobie sporo pokombinować i tak przyjemnie mi się to robi, że istnieje spora szansa, że będzie więcej tych sweterków. Na koniec, przynajmniej na koniec tej części, bo jak mówiłam, dalej już jest część bardziej targowa, czyli co było, co kupiłam i tak dalej. Natomiast tu jeszcze chciałam Wam pokazać perełki z Rico Design. Ja o nich wspomniałam w poprzednim vlogu, że właśnie do mnie idą i to są Make It Persian. To jest ta sama seria, co te piękne cekinki, z tym, że tu, o teraz coś widać, macie takie malutkie koraliki. Ja akurat mam taki odcień, więc koraliki też są w różnych kolorach. O, tak to wygląda. I to są, kochani, kolor 007. Tutaj mamy 255 metrów w 25 gramach i 100% lioselu. Bardzo fajne, bardzo. Ja zrobiłam sobie taką mikropróbeczkę, taką naprawdę mikro, o taką, tylko po to, żeby zobaczyć, jak mniej więcej wyglądają te koraliki w udziergu, z tym, że tu akurat dobrałam zbyt ciemną włóczkę chyba, bo chciałabym jednak, żeby bardziej wybijały się te koraliki, natomiast tutaj, o, owszem, widać je, ale jednak chciałabym, żeby było je widać troszkę bardziej, czyli poszukałabym sobie jednak jaśniejszej włóczki, bo tutaj widzicie, jest to dość spora różnica, tak? I przebija nawet ta niteczka, natomiast bardziej w ten kolor bym czegoś poszukała, wtedy te
koraliczki na pewno byłyby bardziej widoczne. I tu na lewej stronie nic się nie wybiło, choć próbowało co jakiś czas, a wtedy sobie je przeciągnęłam. One się przesuwają tam w pewnej odległości, są zabezpieczone, więc nie da się ich przesunąć nie wiadomo jak, ale jednak jest możliwość takiego manewrowania i bardzo łatwo jest je naprzód sobie nawet w trakcie dziergania przesunąć. Nie wiem, czy chciałoby mi się to robić podczas takiego większego udziergu, ale tutaj akurat na próbce sobie zrobiłam. Tylko mówię, no zdecydowanie chciałabym jednak, żeby to było na jaśniejszej nitce głównej, żeby te koraliki bardziej się wybiły, ale jest to super rzecz. Ja mam w ilości takiej, żeby spokojnie na jakiś sweterek czy bluzkę sobie dołożyć. Teraz tak myślę, że może fajnie by wyglądały na tle mandragory z Rosarios 4, bo mam ten jedwab i on jest bodajże jaśniejszy, może na nim lepiej by to wyglądało, ale mam różne włóczki, mam jeszcze taką lnianą, która ma bardzo zbliżony kolor. Zobaczymy, może nawet do bieli bym dodała jakieś. Kot mi się tu rozkłada. I to tak konkretnie, zaraz złapię aparat i wam chyba pokażę. Ale zapraszam was teraz do kolejnej części targowej. Tam wam opowiem wszystko, co się działo i jak było na targach. Natomiast teraz chwycę telefon, bo ja wam muszę to pokazać. O, czekajcie. Widzicie? Tego mojego. Mam nadzieję, że dobrze widać. O, tak wygląda mój kot. Dobra, także zapraszam do kolejnej części. Witam ponownie, kochani. Jestem w tej chwili otoczona moimi wszystkimi pięknościami przywiezionymi z targów i ogólnie z wizyty w Polsce. To był tyłek mojego kota. Wybaczcie, ale postanowiła przejść akurat centralnie obok statywu. Ale dobra. Będzie nam przeszkadzać, bo jest bardzo zainteresowana, co ja tutaj teraz robię, jak zresztą zwykle. Ale miejmy nadzieję, że nie przewróci nam kamery. Także Luna? No. Okej, przejdźmy może właśnie do tych cudowności, które jak wspomniałam, są tutaj rozłożone wokół mnie. Zacznę może od prezentów. Od prezentów, które otrzymałam od moich cudownych dziewczyn, które w końcu udało mi się poznać na żywo, bo do tej pory mieliśmy tylko kontakt internetowy. Natomiast dzięki tym targom, dzięki mojemu wyjazdowi udało mi się je poznać właśnie na żywo. Luna, nie, z tego proszę zejść. To będzie bardzo ciężkie do nagrania. Ale ponieważ nagrywam to w kawałkach, jak pewnie wam wspomniałam w poprzedniej części, nie jestem pewna, co ja tam będę mówić, bo tą nagrywam pierwszą. Ale może tak, może najpierw opowiem wam pokrótce o targach. Także były to targi w Krakowie, krakowski jarmark, który odbył się 18 bodajże kwietnia w sobotę. Ja przyleciałam do Krakowa w piątek, tuż przed północą. Byłam w hoteliku, pensjonat przy Błoniach się nazywa. Takie maleństwo, pokoik też był maleńki, ale czyściutki, ładny, z fajną łazienką, także byłam niezmiernie zadowolona. Kto ogląda mnie na Instagramie, podgląda. Tam wrzucałam taką króciutką relację z poranka w sobotę, kiedy to leciałam do Biedry po jakąś kawę. Ale tak, miałam wszystko blisko. Do samych targów miałam dosłownie 4 minutki. Także po skonsultowaniu się z Anią Yarn in Scraps, czyli dziergającą pielęgniarką, którą na pewno wszyscy znają, ruszyłam w stronę targów. Tak jak mówię, spacerkiem 3-4 minutki, miałam ze sobą walizkę, stanęłam tam, no i tak się rozglądam i nikogo nie widzę. Nie widzę znajomych twarzy, nie widzę Ani, piszę do niej, gdzie jesteś? No stoję przed wejściem, no patrzę, no nie ma. Dopiero w końcu ją zauważyłam, chociaż nie było tam jakaś, nie wiem, jeszcze masa ludzi, to było około 9:30, ale jakiś miałam taki pomroczność jasną. W końcu się zauważyłyśmy, podeszłam do dziewczyn, ponieważ była tam jeszcze Beatka Beata Dziermaga, też ją znacie tutaj na pewno i z Instagrama i z YouTube'a. Były też inne oczywiście osoby, z którymi rozmawiałam, nie byliśmy tam tylko w trójkę w zamkniętym takim kółeczku.
Mm, Od pierwszej, że tak powiem, wymiany zdań czułam się z tymi dziewczynami, jakbyśmy się znały od lat. Z Anią to wręcz kończyłyśmy własne zdania. Także byłam, oj, to aż ciężko opisać, powiem wam. Byłam naprawdę, naprawdę przeszczęśliwa, że poznałam te dziewczyny i zresztą z nimi spędziłam większość targów. Weszłyśmy jako pierwsze. Ania tam pilnowała kolejki, stałyśmy przy samych drzwiach, wbiegłyśmy i oczywiście dzięki Ani i jej znajomościom gdzieś się tam boczkiem wsunęłyśmy, ponieważ miałyśmy wspólny cel. Otóż wspólnym celem była Judytka, Judytka z Ale masz to cudne i jej torby. Więc sprintem tam biegłyśmy, prawie kółka w walizce pogubiłam, ja wam mówię. Ale byłyśmy pierwsze chyba u Judytki. Od razu dorwałam torbę, dorwałam saszetkę, zaraz wam je oczywiście pokażę. Przywitałam się z Judytką, miałam jeszcze później wpaść, ale co przechodziłam obok stoiska, to były tłumy oczywiście i nie chciałam jej przeszkadzać. Ale nawet ta chwilka z nią, przytulas, naprawdę przecudowna kobieta, tak ciepła już od samego wejścia, po prostu tego się nie da opisać. Spędziłam większość targów, tak jak mówię, właśnie z Anią, z Beatką, dołączyła do nas również Ola, Boże, przepraszam was, z Germanic. Wyłapałam ją w tłumie tuż chyba właśnie przy stoisku Judytki, także od razu się połączyłyśmy. Były z nami również moje stare psiapsiuły dziergające, że tak powiem, które chwilkę później dojechały, czyli Dagmara z Skład Rękodzieła, Ola, Tianiolka, Boże, Kasię. Ja wam tu wszystko wypiszę, bo ja oczywiście wszystkiego nie pamiętam, a tym bardziej jak nagrywam. Nawet sobie tutaj wzięłam tablet ze sobą, żeby ze zdjęć wymienić wszystkich, z którymi się widziałam, a to i tak nie będzie wszystko, bo poznałam masę z was. Z masą z was robiłam sobie zdjęcia, zamieniłam parę słów, ale też są takie osoby, z którymi tylko sobie zagadałyśmy, nie robiłyśmy zdjęć. Nie jestem w stanie spamiętać imion, za co bardzo przepraszam. Ale wiecie, o kogo mi chodzi. Kto do mnie podszedł i do mnie zagadał, bardzo dziękuję. Było mi niezmiernie miło. Jesteście przesympatyczni wszyscy. Świetnie mi się z wami rozmawiało. Cudownie było was poznać na żywo. Także, no mówię wam, było absolutnie cudownie. Ania później skoczyła sobie na haft, na kurs haftu. Więc my tam, ja byłam na targach cały ten czas, czyli od otwarcia do praktycznie zamknięcia, bo wyszłyśmy z Anią tam, nie wiem, jakoś po 16, 16:20 czy coś, także naprawdę spędziłam tam calutki czas. Powiem wam, że nawet nic nie jadłam, w ogóle nie byłam głodna. Dopiero poczułam głód, jak już doszłam na lotnisko, dojechałam na lotnisko. No i tak, no co tu więcej mówić, było absolutnie cudownie. Cieszę się, że się jednak zdecydowałam na te targi pojechać. Cieszę się, że poznałam te wszystkie osoby, które do tej pory znałam tylko z internetu i nie mogę się doczekać, kiedy znowu z nimi się zobaczę. Bardzo wam dziękuję, że byliście tam ze mną. No i co? No i wróciłam do rzeczywistości. Lot był godzinę opóźniony, przez co spóźniłam się na pociąg, którym miałam wracać do domu. Został tylko jeden ostatni pociąg. O 23:03 powinien być. To była jedyna szansa, żebym dostała się do domu, nie korzystając z taksówki, Ubera czy innej takiej opcji. I oczywiście ten pociąg też był opóźniony. Koniec końców. Do domu dotarłam ponad 2 godziny później niż powinnam, ale to i tak nie jest źle. I tak nie jest źle, naprawdę, bo w drogę do Krakowa to tam miałam 20 minut może opóźnienia, więc rewelacja. Ogólnie wszystko odbyło się bez problemów, byłam zmęczona. W niedzielę w ogóle nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Byłam chyba po prostu przebodźcowana, wiecie jak to jest. I jednak ta podróż też swoje robi, to wyczekiwanie na lotniskach i tak dalej, ale nie żałuję, w żadnym wypadku nie żałuję, było cudownie. Ale dobra, przejdźmy może właśnie do tych moich zdobyczy. Wbrew pozorom wcale nie zaszalałam. Ja tam miałam konkretne plany i takimi moimi najważniejszymi planami, stoiskami, do których chciałam wejść i coś sobie z nich przywieźć, to była właśnie Judytka z Ale masz to cudne oraz Lusia z Lusianic. I to mi się udało. Zacznijmy może od Judytki, bo tam weszłam jako pierwsza. To było moje pierwsze stoisko. I dorwałam torbę.
Dorwałam taką cudną torbę. O, tak wygląda. Jeśli oglądacie Judytkę, to pewnie widzieliście te torby u niej. Ja tak liczyłam, że może będą, ale wiedziałam, że jakie by nie były i ja wychodzę z torbą. Koniec i kropka. Rozmiar dla mnie super, nie jest to ta największa, to jest taki według mnie średni rozmiar. Mi się tu mieści spokojnie projekt swetrowy, wiecie. Ja wszystko tam upcham, ale i tak, sam sweter zawsze mam gdzieś obok, natomiast tu trzymam włóczki. O, tu są. Jaki projekt, to pewnie wiecie z poprzedniej części, w której opowiadam o swoich projektach. No i co, no wykonana jest cudownie. W środku ma raz, dwa, trzy kieszonki. Ma też takiego pierdzielnika na gumeczce. O, takiego o. Możecie sobie tutaj na karabinczyku coś przyciąć. Wszystko jest wykonane absolutnie perfekcyjnie. Tu jeszcze jest taki wichajstek, do którego można coś przypiąć, meteczka, no cudo. I oczywiście możemy sobie to w ten sposób ściągnąć. O, te pierdzielniki są po dwóch stronach. Tu i tu. No, jestem bardzo zadowolona, bardzo zadowolona. I od razu właśnie zaczęłam z tego korzystać. Nie była to jedyna rzecz od Judytki. Wzięłam sobie jeszcze taką piękną saszetkę. Mogłam sobie wziąć dokładnie taki sam design jak torba, ale nie chciałam. Chciałam mieć coś innego. Ta mi się strasznie spodobała. Spodobały mi się kolory, chociaż ja nie jestem kwiatowa. Jednak te kolory bardzo mi się spodobały. Uwielbiam saszetki na zameczek. Ja je też używam właśnie do projektów takich mniejszych, albo do trzymania sobie włóczek na projekty, które w danej chwili dziergam. Tutaj jest taka, w obu tych produktach właśnie jest taka karteczka z ceną. No i taki kilkoma słowami od Judytki. Tutaj też jest właśnie to samo, taka meteczka, bo tu jest właśnie meteczka od tej saszetki, a tu jest ta meteczka od torby, którą sobie zachowałam. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo mi się podoba. To jest cudowne. Jasne kolory, więc wszędzie jest już sierść mojego ciemnego kota. Ale cóż tam. Wypierze się jak trzeba będzie. Lusia. Lusia była kolejnym stoiskiem, osobą, do której chciałam zajrzeć. Lusię znam internetowo dość długo. Lusia mnie zna jeszcze z czasów, kiedy robiłam chusty szydełkowe. Także ta znajomość trwa już jakiś czas. I przywiozłam sobie taką o torbę. Dokładnie z tym designem, ponieważ ja mam ten design na małej saszetce od Lusi, którą kiedyś na targach kupiła mi Dagmara. Jak nie mogło mnie tam być, poprosiłam o zakup właśnie takiej saszetki. I ona ma takie tenko tutaj. Tutaj ma śliczną meteczkę. Wykonana jest z takiej, to jest chyba ekoorganiczna bawełna. Tak, fajna, gruba, przyjemna. Bardzo lubię taki materiał. No w środku mamy raz, dwa, też trzy kieszonki, meteczka. Tak to wygląda. Podobna wielkościowo. Były większe, ale ja akurat lubię takie. Tu mamy fajny uchwycik. I jeszcze jest nowa. Ciężko chodzi. Tak to wygląda. Pasuje do mojej saszetki. Ten motyw z kotami bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo. Także jestem przeszczęśliwa. I dostałam jeszcze od Lusi, zobaczcie. Właśnie to z tym motywem jest piękne. Zamierzam to oprawić w ramkę i sobie powiesić. Jest przecudowne. Uwielbiam. Uwielbiam. Dziękuję Ci bardzo. Prezent. Prezenty, jakie dostałam. Na wejściu na krakowski jarmark otrzymywaliśmy takie saszetki. Tam chyba można było sobie wybrać saszetka albo butelka, nie jestem pewna. Ja akurat dostałam saszetkę, mi nikt nie proponował wyboru, ale i tak bym wybrała saszetkę. W środku, kochani, znajdują się zniżki. Tak jak widzicie, tu jest mód, miak i labien aim. Nie wiem, jak to się prawidłowo odczytuje, ale tu są zniżki, jeszcze ich nie skorzystałam, nie wiem, czy skorzystam, ale saszetka się przyda. Ja ostatnio mam chyzia na punkcie saszetek tego typu, więc super. To nie koniec prezentów, kochani. Od cudownej Ani. W ogóle nie wiedziałam, że ja coś od niej dostałam. Dopiero jak właściwie dojechałam do domu,
I następnego dnia w niedzielę rozpakowywałam walizkę. Ja tam patrzę, a jest coś, czego nie miałam. I w mojej walizce znalazły się prezenty właśnie od Ani. Moja walizka czekała na mnie u Ani w samochodzie, więc podejrzewam, że ona jakoś tam zahachmęciła i mi ten prezencik tam dorzuciła. I zobaczcie, pierwsza to jest taka torba, szoperka fajna, z tym cudownym smokiem. Mam nadzieję, że wszystko Wam się tu ładnie pokazało. Jest cudna, jest data, jest Yarn in Scraps, czyli właśnie Ania będzie mi to zawsze przypominać ten cudowny dzień i tych ludzi, których spotkałam. Także to jest to. Do tego, moi drodzy, taka wielgachna torba właśnie ala projektowa, myślę, która może być plecakiem z tego, co widzę. Można to sobie zarzucić na plecy, co jest całkiem fajne, z tym samym przepięknym motywem. No tutaj się zmieści. Ja myślę, że w tym będę sobie trzymać moje włóczki i mój projekt kocowy, który zamierzam zacząć niedługo. Jest to absolutnie genialne. Piękne, piękne. Do tego były słodycze, które zeżarłam, więc Wam ich nie pokażę. I były metki handmade, tam z tym motywem, wiecie, takich kreseczek, taki pielęgniarski motyw, medyczny motyw. No, jak będę gdzieś je miała jeszcze na wierzchu, bo ja sobie je przypięłam na tablicę, jak będę pamiętała, to wrzucę Wam zdjęcie, ale to jest właśnie taka meteczka typowo od Ani, więc będą też mi one przypominać właśnie o tych targach. I teraz tak, za co ja mam się złapać? Jest tu sporo rzeczy. Zacznijmy może od akcesoriów. Tych, których Wam nie pokażę, ale Wam o nich powiem, to są żyłki do drutów, do ciałgu i do Knit Pro, które kupiłam sobie na stoisku Time to Knit, u Zuzy bodajże, chyba. Tam mi się podobał jeszcze jedwab z czymś tam, albo to był Pure jedwab, nie jestem pewna. Miałam się po niego wrócić i zapomniałam. Bywa i tak, ale z kolejnych akcesoriów to na tulinkach bodajże, tutaj są takie znaczniki, były dwa jajeczka, o, na tym samym stoisku, o tu są, kolejne dwie to takie ziarenka kawy, mam nadzieję, że to się będzie ostrzyć jakoś, o, wybaczcie, skórki na paznokciach, nie chciało mi się ich wycinać. Takie dwa właśnie, ziarenka kawy pozłacane, świetnie wyglądają. To też było na tulinkach. Przepraszam. Natomiast ja tu sobie otworzę inne, bo ja tu mam przy sobie 3 boksy, bo to już jest wszystko porozkładane w zależności od wielkości, ale o tym za chwilę. Nie tu, nie tu, tak, to może w takim razie jest tu. Tak, jest tu, dobra. Kolejny zestaw znaczników, który kupiłam na stoisku Die Don, to tak, było jajo. Nie wiem, co mi z tym jajkiem, ale sprawnie mi się podobają znaczniki z jajkiem. Było jajo, była kawusia, to był cały zestawik, tylko oczywiście jest już rozparcelowany. Była kolejna kawusia, ale taka bardziej fancy, bardziej w formie frappe chyba. I do tego był rogalik. Chyba coś jeszcze. A, tak, kolejne ziarno kawy. Widać, co ja lubię. Lubię kawę i jajka, nie? Takie ziarenko, to też było z Die Don w zestawie i do tego był rogalik jeszcze, taki croissant, ale mam go w robótce, więc pewnie Wam pokazałam w poprzednim wejściu. To tyle z tego typu znaczników, natomiast na stoisku The Knitting Box, ponieważ byłam, chciałam podziękować Symonowi za stworzenie dla mnie mojego dużego knitting boxa, ale oczywiście kupiłam sobie coś, czego pewnie nie będę używać, ale jest cudowne i ja to chciałam. To są te magnetyczne zatyczki do żyłek, one są na magnesiku, o, tak, i ponczuś. Tak wyglądają. Nie mogłam się im oprzeć. Nie mogłam. Więc tyle, jeśli chodzi właśnie o
Akcesoria. Prezenty mam na ręce, dlatego, dlatego o niej zapomniałam. Tu jest. Ściągnę, bo ja się z nią teraz nie rozstaję. Taka piękna bransoletka. To był prezencik od Beatki Dziarmagi. Jest przepiękna. Noszę ją cały czas, dlatego prawie zapomniałam o niej wspomnieć. Gdzieś tu mam, tak, ona była w takiej cudownej saszetce. Ja tu ją sobie zachowałam, łącznie z meteczką. Tu zobaczcie firmę, to jest Minimi. A z tyłu mam napisane, że jest to jaspis pejzażowy, stal szlachetna. Cel: spokój, wewnętrzna równowaga, rozwój osobisty, koncentracja, skupienie, kreatywność, odwaga, siła, wytrwałość, ochrona. Genialne, piękne, idealne kolory. Mówię, ja się z tym nie rozstaję, śpię w niej. Ściągam ją tylko jak biorę prysznic, bo nie chciałabym jej zniszczyć w żaden sposób. Także Batko, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to cudeńko. Jest ze mną cały czas. Co dalej? No może przejdźmy teraz do zakupów dalszych, czyli na przykład, to już będziecie wiedzieć, byłam na stoisku Furora Yarns i kupiłam sobie te dwa magazyny. To jest numer 5 i 6. Myślałam, że mam 5, ale jak zobaczyłam okładkę, to coś nie kojarzyłam, czy ja to mam, czy nie, więc wzięłam i powiem Wam, że do tej pory nie sprawdziłam, czy ja faktycznie to mam, czy nie, ale wzięłam na wszelki wypadek, bo jak nie dla mnie, to będę miała dla kogoś. To nie jest żaden problem. Także te dwa magazyny i jeden moteczek, to była jakaś nowość. Wygląda on tak. Kolory są cudowne. To jest, kochani, jedwab. Nazywa się Silkberry. O. I tutaj mamy, kolor to jest dar ziemi. 100% mulberry silk. I to jest farbowane ręcznie przez właścicielkę sklepu, przecudowną osobę. W ogóle obie panie tam są kochane, cudowne, bardzo lubię do nich zaglądać. Zawsze jak jestem na targach, to zaglądam. One też mi wysyłają do UK, za co bardzo, bardzo dziękuję. I to sobie przywiozłam. Planu nie mam, ale pewnie będzie szaliczek. Chociaż, kochani, to jest tak przyjemne, że z tego byłaby jakaś cudowna bluzka. Tylko że no wiadomo, to jest cienizna. Wiecie, jak ja podchodzę do cienkich drutów, tak? Tutaj mamy druty 4-5 mm i powiem Wam, że ja sobie spróbuję robić próbkę na 3,5 i 4 i zobaczę, jak to wygląda, jak to się prezentuje. No jest cudownie miękki, cudownie miękki. Nie jest taki bardzo śliski, wręcz obślizgły jak niektóre jedwabie. Jest właśnie mięciutki i cudowny, więc polecam na próbowanie. I jeśli, nie wiem jeszcze właśnie, czy zdecyduje się robić z tego jakiś udzier większy, czy może szaliczek. Wiecie, że ja szaliczki uwielbiam i robię ich masę. Także to jest kolejna rzecz. Sesja Alaska. Sesja Alaska to jest włóczka, którą znam. Mam ją od roku jakoś. Jeden motek kupiony w firmie Wool Loop i też tutaj właśnie u Moniki w Wool Loop, do której też zawsze zaglądam. Dokupiłam sobie pozostałe 5 motków, bo z tego będzie sweter jakiś. Nie wiem jaki, nie myślałam jeszcze o tym, ale będzie. Może ten nowy od Kutowej Kiki, kto wie. Bardzo mi się podoba ta włóczka. Bardzo mi się podoba kolor. Jest przecudownie miękka. Ja na pewno robiłam z niej próbkę i opowiadałam Wam o niej, więc musielibyście wrócić się do poprzednich filmów, ale tak na szybko powiem Wam, że jest tu 48% alpaki, 31% wełny, 14% poliamidu i 7% kaszmiru. Ona jest bardzo przyjemna, bardzo mięciutka, bardzo podobała mi się próbka, ma włosek delikatny właśnie. Kocham. I w końcu dorwałam resztę ilości, która jest mi potrzebna do wykonania jakiegoś sweterka. Byłam również oczywiście na stoisku Wełna Bawełna. I to był mój 3. raz, kiedy byłam na tym stoisku. 3. moje targi i ja za każdym razem chciałam kupić tą samą włóczkę. Natomiast w poprzednich 2 razach nie udało mi się dostać koloru, który by mi odpowiadał. Mowa tu o tej włóczce. To jest, kochani,
Wool & Colors Baby Alpaca Silk. To jest numer 125, 90% Baby Suri alpaki, 10% jedwabiu. W 100 gramach mamy 225 metrów. Mam 2 moteczki. Dlaczego 2? Ponieważ ci z Was, którzy znają stoisko Wełna Bawełna, na pewno widzieli ich cudowny sweterek tam wiszący właśnie z tej włóczki. Jeden był zawsze z tej i jeden jest z włóczki Big Mohair. I ja się czaiłam właśnie na tą włóczkę, żeby wykonać ten sweterek. I pani, która ten sweterek wykonała, która tam właśnie zawsze jest na stoisku i o nim opowiada, zużyła 2 moteczki, pracując na drutach 9 mm. I ja też tak zamierzam zrobić. Nie wiem, czy 9, czy 8, bo ja ogólnie bardzo luźno przerabiam, ale właśnie chcę osiągnąć taki sam efekt, czyli bardzo luźny, w sensie oczek, bardzo luźne oczka, niezbity, tylko taki, wiecie, slouchy. I do zarzucenia do leginsów na przykład, albo nawet do, zależy jaka długość mi wyjdzie, ale to jest cudownie miękkie. I jak zobaczyłam te kolory, no to mówię, no nie, no wreszcie jest, wreszcie biorę. Oni mnie tam na tym stoisku już znają. Ja zawsze przyłażę po tą włóczkę i nigdy nie mogę dostać koloru. I w końcu się udało, będzie robione. Już nie mogłam się doczekać, kiedy Wam je pokażę w moteczkach. Tam jest też drugi czeka. Dzisiaj przewinę, zrobię sobie próbkę i będę myśleć. Chociaż powiem Wam szczerze, ja raczej nie będę korzystać z żadnego wzoru. To będzie jakiś zwykły, najprostszy, raglanowy sweter oversize'owy. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. I kochani, z włóczek to tyle. To naprawdę jest tyle. Właściwie, jeśli chodzi o cały jarmark, to są całe moje zakupy. Ja nic więcej nie kupiłam. Wow. Jestem w szoku, ale tak jak mówię, miałam konkretny plan na torby i na jakieś tam akcesoria, bo ja uwielbiam akcesoria, znaczniki i inne takie duperele. Wiedziałam, że jak będzie ta Alaska, to też ją na pewno wezmę. No i przy okazji dostałam te inne 2 rzeczy. Ale to nie jest wszystko, co przywiozłam, bo przywiozłam również coś, co co zakupiłam w filmie Włóczkowisko 3D. Wydaje mi się, że w poprzednim vlogu ja Wam wspomniałam o tej firmie i o dziergalniku oraz o kręciołku, które sobie zamówiłam. Pokazywałam Wam zdjęcia, teraz mogę Wam pokazać na żywo, ponieważ moja kochana Dagmara przywiozła mi to zamówienie na targi, żebym mogła się nim cieszyć już teraz w domu. Zacznijmy może od kręciołka. Kręciołek jest podwójny, kręciołek jest cudowny. Kręciołek się kręci, jak sama nazwa wskazuje. Kręci się bardzo dobrze, bardzo luźno, że tak to nazwę. Nic tutaj, to moje pazury ten dźwięk wydają. O, tak zrobię. Słyszycie? Nie ma dźwięku. Żadnego dźwięku nie wydaje. Bardzo ładnie się kręci. Jest już w użyciu. Ściągnęłam sobie motki z niego, bo właśnie robię podwójną nitką moheru, więc idealnie mi się sprawdza. To jest bardzo proste urządzenie, jak widzicie, ale ja chciałam, podwójnego nie mam pojedynczy. Chciałam podwójny i to jest super. Ja mam takiego tipa, nie wiem, pewnie też tak robicie, albo to nie jest nic odkrywczego, ale wiadomo, to jest plastik. Plastik nie należy do ciężkich materiałów i jeżeli położymy go na jakiejkolwiek gładkiej powierzchni, czy to stół, biurko, parapet, cokolwiek, czasami przy ciągnięciu włóczki coś tam może zahaczyć, tym bardziej jeśli to jest na przykład moher, włóczka czepialska, więc nie możemy oczekiwać, że to będzie nieruchomo stało w tym jednym miejscu. Nie ma takiej opcji, to się będzie ślizgać, ruszać, przewracać, wiadomo. Chyba że byłoby to z jakiejś, nie wiem, marmuru, jeśli chodzi o podstawkę, ale wtedy nie byłoby to, że tak powiem, zbyt mobilne. Tutaj te pierdzielniki, ta góra, to się odkręca, więc można to na płasko sobie gdzieś tam w torbę wsadzić. Jest leciutkie, wygodne. I co ja robię właśnie przechodząc do meritum? Kojarzycie Bluetak? Ja kocham Bluetak. Bluetak to jest rzecz uniwersalna do wszystkiego. Ja na tym wieszam różne rzeczy. Ja tego używam, zresztą to jest używane tutaj w angielskich szkołach jako fidget toy. Jak dzieciaki nie są w stanie usiedzieć na dupce i się nudzą na lekcji, to im dajemy kawał Bluetaku i one sobie go miętoszą i jest super. Bluetak jest u mnie w domu używany do naprawdę wielu rzeczy i jest ten używany do kręciołka. Mianowicie 2 takie kawałeczki Bluetaka sobie tutaj pykam i
na powierzchnię, na której chcę, żeby to stało. I on sobie stoi. I nawet jak mi się tam coś tam zahaczy i mocniej pociągnę, to on dalej stoi, on się nie przewraca. Więc nie potrzeba jakiejś strasznej siły, nie muszę tego na superglue przykleić i mieć na zawsze w jednym miejscu. To jako widzicie, teraz chciałam wam pokazać, no to blutak ściągnęłam, pokazuję, a później wstawię z powrotem na blutak. Także taki tip, jakbyście chcieli. Bo wiadomo, jak stoi gdzieś wyżej, na przykład pociągniecie za mocno, czy nawet ktoś to niechcący popchnie, taki na przykład chodzący czworonożny przyjaciel, to wiadomo, no to coś się może z tym stać, chociaż ta podstawka, wiem od pani, z którą rozmawiałam, jest robiona ze specjalnego materiału, dlatego ona jest czarna, właśnie żeby uniknąć takiego wzmocnionego, żeby uniknąć złamania i innych takich. Natomiast mówię, u mnie Bluetooth działa idealnie. Bluetooth to jest taka niebieska ala plastelina, tak to nazwijmy. Także taki mały tip. I też z tej samej firmy, kochani, mam kolejny boksik. Boksik, z którego jestem strasznie zadowolona. Boksik jest personalizowany w ten sposób. Ups. O. Nazwa moja Need Happens, tak sobie chciałam. Ja tutaj od razu przyznaję, że ja zachorowałam na tego boksa dzięki kanałowi Doceniam. Zobaczyłam u niej tego boksa i ja zapragnęłam mieć własnego. Oczywiście w innych kolorach i idealny kolor sobie tutaj dobrałam. Jest piękny, myślę, że nawet fajnie się oddaje. Wygląda tak. Porównam wam do Knitting Boxa ze znanej nam The Knitting Box. O, wygląda to w ten sposób. Tu macie wysokość, także ten jest wyższy. Jeśli chodzi o, tak, tutaj całą szerokość, one są praktycznie identyczne, tylko ten jest właśnie wyższy, na czym mi też zależało, bo niektóre moje na przykład zatyczki do drutów są dość spore i niekoniecznie się nawet w Knitting Boxie mieściły. Czyli mamy to pudełeczko, odkręcamy sobie, w ten sam sposób odkręcamy jak The Knitting Box. O. I teraz tak. Tak wygląda góra. Delikatnie wam pokazuję, żeby wszystkiego nie wysypać. O. Wyciągamy. I tutaj muszę ostrożnie, bo tutaj moje druty są. O. O. Zasłonię twarz, będzie widać. O. Tak mniej więcej muszę wam pokazać. Nie mogę mocniej przechylić, bo obawiam się, że mi wszystko wyleci. Ale jak widzicie, tak ona wygląda. W ten sposób. Tu jest taki pierdzielnik do trzymania, a tu w środku jeszcze mamy włóczkowisko 3D, nazwę firmy. I tak, oczywiście możecie to sobie dać na górę lub na dół, jak wam pasuje. Ja wolę mieć to na dole. I tutaj jest taka rynienka na na cable, na żyłki, Jezu. I jak widzicie, moje żyłki świetnie się w tym trzymają, natomiast tutaj, to co tak grzechota, to są moje druty Knit Pro Mindfule, krótkie, ponieważ ja mam zestaw krótkich drutów Mindfuli, które uwielbiam i które używam do rękawów i mniejszych obwodów. Mam tutaj też gingerki. Ostatnio pokochałam na nowo gingerki i muszę sobie dokupić więcej rozmiarów. No i mam tutaj tego pierdzielnika do przykręcania żyłek. On jest z Lantern Moon. I tak, to jest ta spodnia część. Oczywiście może ona być na górze, to już jest według waszego uznania. I jest ta część z przegródkami. I tutaj możecie sobie też, co byłam zaskoczona i bardzo mi się to spodobało, można sobie wybrać ilość przegródek, bodajże 2, 3 lub 4. Ja wybrałam 3, żeby właśnie miarka mi weszła, znacznik. No a tutaj mam dodatkowo jeszcze zatyczki. Tutaj mam cały taki pojemniczek, który mam od Lilopi ze znacznikami w środku. Też mi się pięknie mieści. Oczywiście mieści się, jak to ładnie położę, a nie tak byle jak. No. Mieści się. Porównam wam może wysokość tych przegródek w Knitting Boxie. O. Tak to mniej więcej wygląda. Ale mi się łapy telepią. Są wyższe, więc więcej się tutaj, że tak powiem, zmieści. Wyższe akcesoria. I tutaj jeszcze jest, kochani, tylko żebym ja tego teraz nie rozpierdzieliła, porównanie też, bo tu jest druga część Knitting Boxa, ta taka bardziej bezprzegródkowa. I tu, o, tak to wygląda.
No, dobra, teraz muszę to ładnie odłożyć, bo póki co mam piękny porządek w swoich akcesoriach i chciałabym go przez jakiś czas zachować, ale jak wpadam w ten rytm taki robienia miliarda robótek naraz, to porządek się niestety szybko kończy. Ale póki co nie pracuję nad wieloma robótkami, więc porządek staram się utrzymywać. Także jak to influencerzy robią? Dobra, polecam, warte. Są też dużo tańsze. Ja tu nie mówię, że są lepsze, gorsze. To, że są tańsze, podaję wam jako fakt, nie jako coś mówiącego, nie wiem, są gorsze, bo są tańsze, albo są lepsze, a są tańsze. Nie, ja po prostu podaję wam fakt, one są tańsze. Za tego dziergalnika zapłaciłam 170 zł z personalizacją. Bez personalizacji bodajże kosztuje 120 zł. Kręciołek też chyba 120. Coś takiego, ten podwójny. Oni mają jeszcze pojedyncze i takie skurwiszon. Dobra, nie używajmy takich słów na antenie. Tu widzicie, tu jest taka dziurka i te pojedyncze mają też takiego, no takie, że na rączkę sobie możecie powiesić albo gdzieś tam, tak? Słowa mi zabrakło. No i tyle. W ogóle jeśli chodzi też o targi i spotkania z przyjaciółmi, ja ich wszystkich nazywam teraz moimi przyjaciółmi, bo są cudownymi ludźmi, to kochani, jak Dagmarka wyciągnęła, bo spotkałyśmy się tam, ja byłam z Anią, Beatką, tam była właśnie Ola z Germanic, były też inne dziewczyny i zauważyłam Dagmarę z moimi starymi psiapsiłami, więc oczywiście tam wrzasnęłam Dagmara, przyszły do nas i Dagmara pyta, no chcesz to swoje, no wydawaj, póki mam walizkę, bo później muszę ją schować, żeby z nim nie łazić, tak? No to Dagmara otwiera ten plecak, wyciąga i te rzeczy były zapakowane w taką, wiecie, bibułkę papierową, nie? Czarną i chyba białą, no i ona to w takim ala zawiniątku trzymała i mi tak podaje. I nie pamiętam kto, czy to była Ola, czy Ania, czy kto wyskoczył z tekstem, a co to kiełbasa? I koniec, po prostu lałyśmy tam wszystkie, ja myślałam, że się zaraz posikam jak bumsek zek. Po prostu już koniec, także kiełbasa i ty. No do tej pory, jak sobie przypomnę ten moment, to mi się tak chce śmiać, że masakra. Ale dobra, przejdę może, ja tu mam przed sobą tablet ze zdjęciami z tych targów, ponieważ chciałabym wspomnieć o jak największej ilości osób, którą spotkałam, a wiem, że zapomnę o połowie, mimo że mam zdjęcia, ale tych osób, których nie mam na zdjęciu, to prawdopodobnie nie będę pamiętać, także wybaczcie mi bardzo, ale no ja mam sklerozę, czyli tak, wspomniałam o Oli z Germanic, postaram się tu wstawiać jakieś zdjęcia, ale tak, poszłyśmy do Judytki, to było pierwsze. Później już zaczęłyśmy sobie spokojnie chodzić z Anią i weszłyśmy na Lilopi. Tam oczywiście masa pięknych moteczków, włóczek, cudowności, ale kto zna Lilopi, ten wie. Później, tak jak mówię, spotkałyśmy Olę właśnie, więc wreszcie mogłam się z nią poznać na żywo, bo też do tej pory tylko internetowo. Byłyśmy na stoisku Mokoszy. Nie znałam tej firmy, bardzo mi się podoba, będę coś na pewno od nich brała, wymacałam tam sobie włóczki, poprzymierzałam czapki i tak dalej. Ania była operatorką mojego telefonu, także wielkie podziękowania dla Ani, bo cały praktycznie 90% materiału, jaki posiadam z tych targów, zdjęć, filmików i tak dalej, to jest dzięki Ani Jarnin-Scraps, bo ona dosłownie brała mój telefon i nagrywała dla mnie, bo pewnie sobie zdawała sprawę, że ja po prostu nie będę o tym pamiętać. Także wielkie, wielkie dzięki za to, że mamy materiał. Także Mokosza, cudowna, fajna rewelacja. Dalej, no byliśmy na różnych stoiskach, byliśmy na kawie, robiliśmy sobie zdjęcia i tak, spotkałyśmy Olę z Dziergam na wsi, Aleksandra Faktory. Też bardzo mi miło było poznać na żywo. Jakoś specjalnie długo tam nie staliśmy razem. Wiadomo, Ola też była rozchwytywaną osobą na tych targach, ale udało się przywitać, przytulić, także jestem bardzo z tego zadowolona. Oczywiście była Lusia, była Judytka, o której już wspomniałam. Kto jeszcze, kochani? Irenka z Chronicle Knitters zahaczyła mnie już tak
już później, ale bardzo się cieszę, że mnie odnalazła, że sobie pogadałyśmy, miała na sobie przepiękną Unati i ja potrzebuję ją sobie teraz zrobić, chociaż nie lubię cienkich drutów, ale tak pięknie wyglądała, po prostu stylizacja i ręko była cudowna i ja potrzebuję teraz tej bluzki, koszulki. Co jeszcze? Co jeszcze? Co my tu mamy? O Jezu, dużo mamy. Mikronitka, Monika, udało mi się poznać na żywo, przywitać, było mi bardzo, bardzo miło. Spotkaliśmy tam też Daddy Ula, Kamil bodajże, tak, więc też udało się przywitać. Mamy wspólne zdjęcia. Dagna Zielińska na stoisku u Lusi. Też udało mi się wreszcie spotkać na żywo, przywitać, podać sobie rękę i się przytulić. Tak nie byliśmy pewne, co zrobić. Tak troszkę było awkward situation. Najpierw podałyśmy sobie rękę, a później mówię, chodź tam, będziemy się przytulać. W ogóle przytulałam się z masą ludzi. Ja jestem przytulaśny człowiek, także wiecie, ale nieważne. Poznałam Michała, młodego dziergacza i jestem cudownie zadowolona i w ogóle wow. Z Michałem byliśmy na czacie, że tak powiem, na WhatsAppie w kontakcie cały czas. On do mnie napisał rano bodajże chyba właśnie w dzień targów, czy będę i tak dalej. I tak się zgraliśmy i udało się spotkać, robiliśmy sobie zdjęcia. Oczywiście ja kurdupel. Przy Michale wyglądałam jak jakiś krasnal, co widać na zdjęciach na pewno, ale to jest tak przesympatyczny chłopak, z tak ogromną wiedzą. Gadaliśmy sobie o wzorach, o włóczkach. Mamy bardzo podobne podejście, jeśli chodzi o dzierganie, czyli bardziej interesuje nas włóczka, to jak ona wygląda, jakich połączeń dokonujemy, jak wygląda dzianina, niż sam wzór. I właśnie dajmy na to, rozmawialiśmy o jakimś tam połączeniu, dajmy na to, jest jakieś połączenie, mamy wzór, no ale próbka nie bardzo do tego wzoru się nadaje, no to nie to, że zmieniamy włóczkę, tylko zmieniamy wzór, bo to połączenie włóczek chcemy zrobić, które nam się podoba, które nam odpowiada, a wzór to już jest na drugim planie. Mamy bardzo, bardzo podobne podejście, jeśli o to chodzi. No i tyle, kochani, no tyle, co więcej wam będę mówić. Te dziołchy moje kochane, które zawsze spotykam na targach i na każdym moim wyjeździe do Polski, właśnie Dagmara, Kasię, Ola, zawsze o nich mówię, wiecie o nich, zdjęcia też są zawsze z nimi. Co najfajniejsze, obiecała, że przyleci do mnie do Anglii ze swoim mężem w wakacje, więc też się bardzo cieszę. Ja odwiozę dziecko moje kochane do Polski, do chrzestnej, bo ona chce tam spędzić wakacje, a wracając, zostawiając moje dziecko, zamiast dziecka wezmę Dagmarę i Radka ze sobą z powrotem do UK. Dobra, ja się oczywiście przeokrutnie rozgadałam, no ale co zrobić? Były targi, dużo do mówienia. Nie wiem, co tam jeszcze, czy po tym moim gadaniu teraz chyba na tym zakończymy, bo ja tu widzę już 40 minut, to już jest trochę dużo, kochani. Więc skończymy na tym. Bardzo wam dziękuję za to, że obejrzeliście tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że nic nie będę już dokładać i się pożegnam teraz, ale jeśli coś się dalej pojawi, uznam na przykład, że coś wam muszę jeszcze pokazać, no to najwyżej przeskoczy, ale na wszelki wypadek pożegnam się już teraz. Przypomnę o kodzie zniżkowym do kokonków, Tangled by K5. Co jeszcze? Podziękuję po raz setny wszystkim osobom, które do mnie podeszły, które ze mną porozmawiały, przytuliły, zrobiły sobie zdjęcie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Nawet nie wiecie, jak mi było miło i ja wciąż jestem pełna energii po tych targach, jak tylko sobie je wspominam. Także dobra, nie przedłużając, dziękuję wam bardzo i do zobaczenia niedługo. Powiem wam też szybciutko, że jestem w trakcie tworzenia filmu drugiej części o zamiennikach moheru. Może uda się też zrobić filmik o moherach jako takich dodatkowy. Zobaczymy, co tam mam. Muszę przejrzeć te moje filmiki, co tam pokazywałam, a co się pojawiło w moich zapasach. Także niedługo, mam nadzieję, się ten filmik pojawi. Może pojawi się również filmik odnośnie swetrów, jakie posiadam, ponieważ teraz już pogoda się naprawdę fajna zrobiła, więc jest czas na chowanie zimowych swetrów. A w każdym razie tych takich typowo zimowych. Więc może uda mi się zrobić wam taki filmik pokazujący wszystkie moje swetry.
Jeśli by Was to oczywiście interesowało, dajcie znać w komentarzu. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa. No i muszę szybko coś dogrywać. Już skończyłam, pożegnałam się z Wami. Ale musi być, bo przecież to jest największe cudo. Kochani, Luka Ceramika, ceramiczne kubki. Stoisko, na które wpadłam, oczywiście, jak dzik w trufle. Kocham, kocham, kocham te kubeczki. Mam od nich jeden z kotem i teraz mam z kotem drugi. I taram, proszę, proszę, niebieskooki, piękny kot. Piękny brązowy kolor. Tutaj kawa była, to nie będę Wam tak dokładnie pokazywać, bo jest brudny. Dlatego o nim zapomniałam. Tak wygląda, jest przecudowny. Ten, który ja mam, jest większy i bardziej taki równoległy, ma kształt taki walcowaty. O, a ten się właśnie fajnie tu zwęża, jest idealna wielkość. Dziewczyny też mówiły, bierz, bo to jest Luna, a to jest Luna i to jeszcze tak po egipsku jakby, wiecie, więc i nie dość, że kot mój, to jeszcze Egipt tutaj tak przebija jakby, gdzie spędziłam sporą część moich młodych lat, że tak powiem. Także no musiałam o nim wspomnieć i Olu, mam nadzieję, że twój kubek też się świetnie sprawuje. Ola sobie wybrała taki cudowny z owieczką, z tego co pamiętam. Także dobra, teraz to już wszystko pokazałam, więc jeszcze raz żegnam się z Wami. Pa, pa.